wszystkim, z tej strony Ola. Tak jak zapowiadałam w poprzednim filmiku, chciałam Wam pokazać proces tworzenia jednej z moich prac, która już znalazła się na moim Instagramie. No, jakieś parę dobrych miesięcy temu, a narysowana była jeszcze dalej. I to był jeszcze moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że nagram coś na wszelki wypadek, jakbym jednak chciała zakładać tego YouTube'a. Ale jeszcze trochę się wstydziłam. Praca, którą chcę Wam dzisiaj przedstawić, to ta. Praca ta została wykonana tuszem i akwarelą i muszę przyznać, że nagranie jej to było spore wyzwanie. Wszystko ze względu na to, że jest to praca na formacie aż A2. Jest to format, na którym zwykle nie rysuję, ponieważ zwykle poruszam się w obszarach A4 i A3, ale nie chodzi tutaj o samo wykonanie, bo umiem rysować i na B1. Ale chodzi o to, że nagranie tego to było wyzwanie. Że ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale teraz już wiem. Tripod nie nadaje się do nagrywania rysunków, bo się nie da nastawić tego dobrze, tak żeby praca była na wprost obiektywu, tak żeby nie tracić ani proporcji, ani kątów. No, ja nagrywałam najlepiej jak się dało i sądzę, że może coś z tego będzie, jednak musicie liczyć się z tym, że to nie będzie widok na wprost i mogą być proporcje czasem nieco zaburzone. Dlaczego ta praca idzie na początek? Ponieważ jest to jedna z bardziej lubianych prac na moim Instagramie, gdzie zapraszam. No więc zaczynamy. Tak jak już mówiłam, praca została wykonana w technice zarówno akwarelowej, jak i w tuszu. Pierwsze co, zaczęłam od rozrysu ołówkiem, co tutaj pominęłam, ponieważ jest to etap, w którym kartka lata na wszystkie strony. Muszę kartkę obracać sobie stosownie do tego, jak będzie przebiegała linia, po to, żeby była prosta i po to, żeby nie używać przy tym linijki. Tak, to suszarka do włosów. Jednak gdy już jestem po etapie rysowania ołówkiem, przechodzę do etapu nakładania akwareli. Praca została stworzona oczywiście w moim ukochanym komiksowym stylu, dlatego też, kiedy już przeszłam ten etap szkicu, wzięłam się za nakładanie koloru. Jest to troszeczkę odwrotne niż to, co powinnam robić, ale to objaśnię troszeczkę później. Na samym początku tworzę bazę z akwareli. Jest ona bardzo delikatna, prawie biała, jednak jeżeli bym pozostawiła białą kartkę w niektórych miejscach, wyglądałoby to źle. Ma to na celu nie tylko wypełnienie białych przestrzeni, ale również rozplanowanie sobie barw na całej pracy i dzięki temu wiem, w jakim kierunku, gdzie mogę iść. No i też na początku daje to możliwość ocenienia, czy barwy dobrze rozkładają się na całej pracy i czy dobrze to wygląda w zestawieniu ze sobą, ponieważ akwarele mają to do siebie, że no, to nie jest digital. Tego już nie poprawisz. Fajna cecha akwareli jest taka, że można ją delikatnie korygować. Wiadomo, że całości się nie zmaże, całości koloru się nie poprawi, tak jak w digitalu, jednak można zaschniętą warstwę delikatnie przejechać czystym pędzelkiem z samą wodą, po czym przejechać ją chusteczką. I dzięki temu powstanie rozjaśniony obszar. W ten sposób można albo cieniować bryłę, albo nadawać takich świetlistych efektów, albo po prostu korygować miejsca, które nam nie za bardzo wyszły. I ja w ten właśnie sposób cieniowałam praktycznie całą postać. I tutaj bardzo ważny tip. Nie używać czarnego koloru, czarnej akwareli do cieniowania niczego. No chyba że rysunek, kolorystyka tego wymaga. Wtedy ok, jeżeli mamy czarno-białe, to siłą rzeczy czarnym cieniujemy, ale jeżeli mamy kolor, to nie warto używać czarnego do cienia, ponieważ praca będzie wyglądała na brudną. Dużo większej głębi nadaje cień, który jest wykonany kolorem. Kolorem, który jest albo ciemniejszą wersją koloru podstawowego położonego na danej płaszczyźnie, albo jest to jakiś kolor przeciwstawny. Bardzo fajnie wyglądają zimne cienie w zestawieniu z ciepłym światłem. Jednak nie zawsze gra to w pracy. Tutaj akurat całą pracę mam w nieco zimnej tonacji, dlatego do skóry i do kimono użyłam fioletów oraz mocniejszych czerwieni, a nawet niebieskiego. Niebieskiego, tak jak już mówiłam, do światła odbitego, które znajduje się zazwyczaj w cieniu. I oczywiście nie jest tu powiedziane, że czarna farba idzie do kosza i w ogóle nie używamy, no bo może to być nasza podstawa, może to być też barwnik, którym przyciemniamy inne kolory i dzięki temu w czasie mieszania powstają nowe odcienie, które nam się przydadzą, ale nigdy nie cieniować czystym czarnym barwnikiem, bo to będzie po prostu wyglądało źle i amatorsko.
No więc akwarela to dosyć specyficzne medium, ponieważ używa się do niej bardzo dużej ilości wody. I żeby była ona nasycona, to trzeba zastosować się do dwóch zasad. Znaczy się albo jednej, albo drugiej. Pierwsza z nich to albo użyć dużej ilości wody i nadpuszczać tam bardzo dużą ilość farbnika. To jest sposób dosyć efektowny, ponieważ wtedy farba rozchodzi się w bardzo chaotyczny i niekontrolowany sposób i tworzy ona przeważnie takie wodniste, ciekawe wzory, co samo w sobie daje ciekawy efekt. Jednak kwestia kontroli to już kwestia drugiego rzędu. Druga metoda natomiast to metoda kładzenia coraz większej ilości warstw. Każda kolejna warstwa przyciemnia dany kolor oraz nadaje mu nasycenia. Też w zależności co chcemy uzyskać, wykorzystujemy odpowiednią ilość warstw i odpowiednią ilość barwnika. Można oczywiście też barwniki mieszać ze sobą, co daje ciekawe efekty i nawet jest lepsze niż stosowanie czystych barw, które mamy w podstawowych barwnikach. Ja akurat działam i w taki sposób, jednak przeważnie biorę pod uwagę tą drugą opcję, ponieważ uwielbiam, jeżeli mam kontrolę nad tym, co robię i wolę jednak bardziej te precyzyjne techniki. Mamy tu dwa przeciwstawne kolory, czerwony oraz niebieski. Wybrałam te kolory trochę pośrednio na podstawie koła barw, jednak nie do końca, ponieważ przeważnie z niebieskim łączy się kolor pomarańczowy. Jednak ja stwierdziłam, że użyję tutaj koloru czerwonego, ponieważ pomarańczowy był dla mnie za ciepły. Chciałam, żeby ta praca była bardziej zimna, w zimnej tonacji, a pomarańczowy za bardzo by ocieplił mi skórę czy kimono postaci. Stwierdziłam więc, że postać będzie w kolorach czerwono-fioletowych, niebieskich, co daje niby ciepłą barwę, jednak w bardziej zimnej tonacji. Natomiast tło zrobiłam monochromatyczne w kolorze niebieskim, z wyłączeniem tego wiśniowego drzewka, które oczywiście jest takie różowo-czerwone. Z czego wynika dobór kolorów? A z tego, że uwielbiam tworzyć, dobierać, zestawiać ze sobą kontrastowe kolory, które zwykle dają super efekty i wybijają na pierwsze miejsce to, co chcemy ukazać. Tylko jest jeden mały haczyk. Co zrobić przy dwóch tak bardzo mocno kontrastujących ze sobą kolorach, żeby postać nie wyglądała na wklejoną. Żeby to nie wyglądało jak kolaż, gdzie postać jest wycięta z gazety i naklejona na tło. Trzeba zastosować parę efektów, które biorą się wprost z realizmu, czyli podstawy tego, jak trzeba rysować. Chodzi mi tu przede wszystkim o światłocień, ale również granie kolorem. Ważne jest to, że kolory przede wszystkim oddziałują na siebie, więc jeżeli mamy dwa zestawione ze sobą kolory lub dwa obiekty obok siebie, ich kolory zawsze będą na siebie oddziaływać. Ja zastosowałam w tym rysunku dwa małe triki, które pozwoliły mi zrobić tak, żeby postać nie wyglądała na taką wklejoną. Pierwszy z nich to robiąc bazę z akwareli, nie trzymałam się konturów postaci, tylko kładąc czerwone, jasno-różowe plamy na postaci, wyjeżdżałam na tło, dzięki czemu niebieski mieszał się delikatnie z czerwonym. Na koniec praca wokół postaci miała delikatne różowe smugi, dzięki czemu nie wyglądała na taką wklejoną. Jest to efekt, który jest bardzo mało widoczny, jednak jeżeli by go nie było, byłoby czuć różnicę. Drugą bardzo ważną rzeczą i moim ukochanym efektem jest światło odbite. Jest praktycznie w każdej ilustracji, ponieważ jeżeli się użyje tego efektu, to praca od razu wydaje się głębsza, bardziej zaawansowana, postać wydaje się bardziej trójwymiarowa. Szczególnie dobrze wygląda to, jeżeli mamy ciepłe barwy i światło odbite zimne. Tak jak tutaj mamy czerwone kimono i niebieskie światło odbite. Wygląda to bardzo efektownie i daje to wspaniałe efekty na całości pracy. Na koniec zostało oczywiście tło. Tło było super zabawą. Ja uwielbiam rysować architekturę. To jest to, co mi chyba najlepiej wychodzi do tej pory. Tak jak już mówiłam, ja uwielbiam precyzję, ja uwielbiam to, że mam kontrolę nad techniką, którą wykonuję daną pracę. Dlatego w akwareli nie stosuję dużej ilości wody. Biorę niewielką ilość farbnika oraz wodę i mieszam na palecie. Moja paleta to pokrywka od moich farb. No i co z tego? Tak też można. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wymieszać farbę tak, żeby po pierwsze uzyskać odpowiedni odcień, odpowiednie nasycenie i odpowiednią jasność danego koloru. Jeżeli już to uzyskamy, można powoli kłaść kolejne warstwy na
tle. Chodzi też o to, że ja robię bardzo dokładny rozrys ołówkiem, rozrysowuję każdy element, każdą beleczkę, każdą grubość. Dzięki temu dokładnie wiem, gdzie co ma się znaleźć. Cieniowanie już robię na bieżąco. Określam sobie na początku, skąd będzie padać światło i na tej podstawie wykonuję światłocień. Oczywiście światłocień był wykonany za pomocą jasnych odcieni oraz ciemnych odcieni niebieskiego. Nie czarny. Mój sposób postępowania jest taki, że bardzo małym, precyzyjnym pędzelkiem po kolei wypełniam kolejne elementy, kolejne płaszczyzny. W ten sposób ta powierzchnia akwareli jest bardzo jednolita i wychodzi to super. Trochę to przypomina kolorowanie takiej kolorowanki dla dzieci, ale ja jestem profesjonalną artystką jak coś. No i po wykonaniu drugiego etapu, bo pierwszy był ołówek, drugie były akwarele, przechodzimy do etapu trzeciego, czyli nakładania tuszu. Ale dlaczego najpierw kolor, a dopiero później kontur? Zapytacie. Nie wiem, choć się domyślam. A to, czego się domyślam, to, że to jest najzwyklejsze w świecie przyzwyczajenie. Rozchodzi się tylko i wyłącznie o to, że ja przez bardzo długi czas używałam tylko i wyłącznie pióra. Pióro, które jest zasilane atramentem. Atrament jest niestety medium, które rozpuszcza się w wodzie. Ja myślałam, że różnicy między tuszem a atramentem nie ma. Dla mnie to była po prostu jedna rzecz. A tak naprawdę tusz diametralnie różni się od atramentu. Przede wszystkim tym, że tusz jest nierozpuszczalny w wodzie. Znaczy może być rozpuszczalny w wodzie, ale to wtedy tylko świadczy o jednym. Jest kiepski. No więc tak jak mówiłam, rysowałam atramentem, na którym później nie mogłam położyć warstwy z akwareli, dlatego robiłam odwrotnie, żeby nie rozpuścić konturów, ponieważ najzwyczajniej w świecie wyglądało to źle. No i szkoda też było mojej pracy, bo to, co narysowałam, rozpuszczało się. Jakiś czas temu zaczęłam używać rapitografów. Są to isografy Rotring, które są wspaniałe do tego typu rysunków. Oczywiście ja się nie zagłębiłam w to, czym to jest rysowane. Nie zagłębiłam się w to, czym się różni atrament od tuszu, bo nawet nie wiedziałam, że czymkolwiek to się różni. Myślałam, że to jest tylko kwestia nazewnictwa, a nie jest. Cały czas rysowałam w ten sam sposób, mimo że już posiadałam tusz, który nadawał się do łączenia z akwarelami. Dopiero jakoś niedawno wgłębiłam się w to, czym różnią się te dwa media, no i się dowiedziałam, że różnią się tym, o czym wcześniej powiedziałam. Wiecie co? Dalej rysuję z przyzwyczajenia, tak jak rysowałam. Jeszcze nie próbowałam odwrotnie, ale nie jest powiedziane, że nie spróbuję. Mówiąc już o samych rapitografach z Rotringa, to muszę przyznać, że jest to wspaniałe narzędzie. Bardzo dobrze się prowadzą, niezależnie od tego, czy na warstwie z akwareli, czy na czystej kartce. Zawsze linia jest bardzo precyzyjna, bardzo gładko się rozprowadza, nie ma najmniejszego problemu z rysowaniem, cokolwiek by się nie tworzyło. W przeciwieństwie do pióra, które po pewnym czasie zepsułam, ponieważ nie jest to narzędzie przystosowane do rysowania, a ja stwierdziłam, że będę nim wykonywać kontur na bazie z akwareli lub kawy. No i w ten sposób stalówka się po prostu zatkała. Mówiąc o akwareli, jest to medium, które wymaga dużej ilości wody, ale nawet jeżeli ta ilość wody jest mała, kartka zawsze się pofaluje. No, przynajmniej mi. Ja po prostu nie wiem, jak inni artyści to robią, bo ja wiem, że są specjalne papiery dla profesjonalnych artystów, którym oczywiście ja też jestem, ale nie. Wiecie co, ja kupowałam już tyle różnych kartek przeznaczonych dla tych profesjonalnych artystów, którzy posługują się akwarelą. Ja tak nie potrafię. Ja nie potrafię nie pofalować kartki, zawsze ona mi się pofaluje, żeby nie wiem jak profesjonalna i droga ta kartka była. Nawet próbowałam różnych technik w stylu zamoczyć całą kartkę, poczekać aż wyschnie i dopiero na niej malować. No nie da się, po prostu się nie da, zawsze wychodzą fale. I wiecie co? To jest hardcore, rysować proste linie bez linijki po takiej pofalowanej kartce. No ale znowu, wiecie co jest najważniejsze? Doświadczenie. Bo ja po wielu narysowanych w ten sposób pracach tak wyćwiczyłam sobie rękę, że nie mam już najmniejszego problemu z tworzeniem prac w ten sposób. Wiem, że być może utrudniłam sobie życie, wiem, że być może wydłużyłam swój czas pracy, ale co z tego, skoro sprawia mi to przyjemność i daje to bardzo fajny efekt, z którego jestem zadowolona. W każdym razie da się w ten sposób rysować, ja już się tak nauczyłam. Myślę, że doświadczenie jest kluczowe, jak w każdej dziedzinie, nie tylko rysunkowej, natomiast
w ilustracji jest bardzo ważne, żeby zdobywać takie doświadczenie stopniowo, ponieważ jeżeli chcemy tworzyć bardziej rozbudowane ilustracje, to nie wyobrażam sobie, że po narysowaniu bardzo dużej części, w której włożyłam bardzo dużo pracy, nagle nad jedną z tych części zaczynam sobie eksperymentować już na gotowej pracy. Myślę, że w 99% coś takiego by nie wyszło i zepsułoby całą pracę. Naprawdę trzeba mieć fuks początkującego, żeby coś takiego wyszło. A szkoda przecież wyrzucać tyle godzin pracy do kosza, dlatego lepiej coś sobie przećwiczyć, lepiej to popróbować na osobnej kartce i dopiero przenosić to na duży format. Teraz najlepszy moment. No i sama praca na koniec prezentuje się w ten sposób. Myślę, że efekt końcowy wyszedł bardzo obiecująco, ponieważ postać, tak jak chciałam, wysuwa się na pierwsze tło, ale tło samo w sobie jest również bardzo efektowne, jest bardzo szczegółowe i dzięki temu praca wygląda bardzo detalicznie. Jestem z niej bardzo zadowolona. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w jakiś sposób i zapraszam Was na moje kolejne filmiki, które z pewnością będę publikować. Będę starała się to robić jak najbardziej regularnie, na ile czas mi pozwoli, jednak już mam plan na wiele odcinków. A w międzyczasie zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, gdzie regularnie pojawiają się nowe prace, gdzie w relacjach dzielę się swoimi ćwiczeniami, swoimi pracami i tym, co aktualnie robię. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Na razie!